OpenAI wypuściło właśnie nową wersję ChatGPT o nazwie GPT-4o, która jest 2 razy szybsza i bardziej funkcjonalna od poprzednika. Co najważniejsze, będzie dostępna za darmo dla każdego. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia, w edukacyjnej serii AI, w której dzielę się ciekawostkami i narzędziami związanymi ze sztuczną inteligencją. Zaczynamy. Czym jest ChatGPT-4o? ChatGPT-4o to ulepszona wersja modelu językowego od OpenAI, którego czat używany jest przez ponad 100 milionów osób na całym świecie. Do tej pory dostęp do ChatGPT-4 kosztował $20 miesięcznie. Dostęp do GPT-4o będzie zupełnie darmowy. Jeśli myśleliście, że GPT-4, czyli model do tej pory dostępny jedynie w płatnej wersji, był już imponujący, to przygotujcie się na coś jeszcze lepszego. GPT-4o to skok jakościowy w zrozumieniu i generowaniu języka naturalnego, umożliwiając jeszcze bardziej płynne i logiczne dialogi. Porównanie GPT-4 i GPT-4o. Porównując GPT-4 z GPT-4o zauważymy kilka znaczących ulepszeń. GPT-4o charakteryzuje się lepszym zrozumieniem kontekstu rozmowy i umiejętnością utrzymania ciągłości nawet w długich dialogach. Co więcej, jego algorytmy generowania tekstu zostały ulepszone, co oznacza bardziej naturalne i spójne teksty, mniej podatne na powtarzalność. Jedną z największych zalet nowego modelu GPT-4o jest jego szybkość działania, która została poprawiona o 50% w porównaniu do poprzednika, co może dać drugie życie urządzeniom typu AI Pin jak Humane AI, w których czas oczekiwania na odpowiedź zabijał sens używania tego typu urządzeń. Who designed the Washington Monument? Finding designer. Niesamowita szybkość nowego modelu umożliwia wykorzystanie ChatGPT w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzięki nowym możliwościom analizy obrazu, dźwięku i tekstu w tym samym czasie, konwersacje w odświeżonej aplikacji staną się znacznie bardziej płynne i przyjemniejsze. GPT-4o nie ogranicza się tylko do ulepszeń w języku. Przynosi też nowe narzędzia, które ułatwiają tworzenie złożonych aplikacji dzięki lepszej i tańszej o 50% integracji z API, która stwarza jeszcze większe pole do popisu dla startupów budowanych na silniku GPT. Dodatkowo wzbogacono możliwości tłumaczeń, oferując większą precyzję i więcej obsługiwanych języków. GPT-4o obsługuje teraz 50 języków, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem, które pokrywa 97% użytkowników całego internetu. Największą z przedstawionych zmian jest jednak to, że GPT-4o będzie dostępny teraz zupełnie za darmo. Oprócz podstawowych funkcji, darmowi użytkownicy będą mieli teraz dostęp do zaawansowanych narzędzi, takich jak doświadczenie inteligencji znanej z modelu GPT-4, połączenie czatu z internetem, analiza danych bezpośrednio w czacie na podstawie przesłanych danych jak obrazy, pliki czy diagramy, możliwość korzystania z GPT Store, czyli customowych wersji czata i wiele więcej. Zmiany zaszły także w interfejsie użytkownika. GPT-4o oferuje odświeżony i bardziej intuicyjny interfejs, który jest zaprojektowany, by ułatwić pracę z modelem dla wszystkich użytkowników. Nowy interfejs zawiera bardziej przejrzyste menu, lepsze narzędzia do analizy danych oraz opcje personalizacji. Kolejną z nowości ma być aplikacja desktopowa na macOS, dzięki której będziecie mogli zadawać pytania bezpośrednio z komputera, wraz z możliwością dzielenia się ekranem, co znacznie ułatwi korzystanie z narzędzia w codziennej pracy na laptopie. Co interesujące, mimo że Microsoft posiada 49% udziału w OpenAI, to urządzenia, jak i systemy operacyjne od Apple są obecne na konferencjach i prezentacjach tego startupu. Co więcej, to właśnie na Maca zostanie wydana nowa aplikacja desktopowa od OpenAI. Czy to zwiastuje współpracę między Apple a OpenAI? Na przykład nad kolejną wersją Siri, o której mam wrażenie wszyscy już zapomnieli? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy warto subskrybować płatną wersję GPT+.
Wszystkie nowe funkcjonalności GPT-4o będą wdrażane do użytkowników w ciągu kilku najbliższych dni. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy warto nadal subskrybować GPT+, czyli płatną wersję ChatGPT. Wybór pomiędzy darmową a płatną wersją zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli głównie korzystasz z podstawowych funkcji AI i nie wymagasz wysokiej przepustowości lub specjalistycznych zastosowań, nowa darmowa wersja oparta na silniku GPT-4o powinna być odpowiednia. Zapewnia ona znacznie więcej możliwości niż poprzednia bezpłatna wersja, a dostęp do najnowszego silnika AI gwarantuje wysoką jakość interakcji. Mam nadzieję, że wielu użytkowników, którzy zrazili się po korzystaniu z wersji 3.5, czyli poprzedniej darmowej wersji, dadzą szansę nowemu modelowi. Wracając do pytania, jeśli regularnie korzystasz z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie obrazów, tworzenie własnych modeli GPT, potrzebujesz wyższych limitów przepustowości lub chcesz mieć pierwszeństwo dostępu do najnowszych usług, płatna wersja ChatGPT Plus będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam lepiej zrozumieć, jakie nowości i możliwości przynosi nowy, darmowy ChatGPT 4o. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już dostęp do najnowszej wersji GPT-4o i jakie są Wasze pierwsze wrażenia. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii AI. Cześć! Subskrybuj!